Witajcie kochani. Właśnie jadę do Warszawy z moim ojcem. Czy to znowu było krzywo? Proszę streamować. Dobrze, ja już jestem gotowa. Dobrze. Dobrze. Pa, pa. To szefie powinnaś, a nie ojca, który nie wyraża zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku. 10:28. Co ty robisz? No ja muszę nagrywać vloga. Ale to ja ci do vloga jestem potrzebny? Ja już powiedziałam, że jadę z tobą. Wszyscy będą wiedzieć, że jesteś moim ojcem. Wczoraj już zaaplikowałam o wizę i nagrałam filmik dosłownie identyczny. W sensie też na zasadzie get ready with me, ale jak go montowałam, to uznałam, że jest w sumie trochę beznadziejny i nie ma dużo informacji i bym musiała nakręcić coś jeszcze raz. I prawdopodobnie byłaby taka sama koncepcja, bo nie mam zbyt dużo czasu przed moim pociągiem do domu. Więc uznałam, że zrobię to jeszcze raz. W każdym razie będę się malować i będę wam opowiadać, jak wygląda ta aplikacja na wizę. Jeżeli jesteście zainteresowani, to please keep watching. Musiałam obudzić się o jakiejś chorej godzinie, to znaczy o godzinie 7:30 rano, ponieważ wnioski o wizę można składać od 9 do 12. A że jechałam z moim tatą, który potem musiał gdzieś tam jechać. Jeżeli to słychać, to ja się po prostu zatłukę. Jeździ tu jakaś śmieciarka i wydaje z siebie bardzo dziwne dźwięki. Przepraszam, jeżeli będę się patrzyła trochę wyżej, ale muszę kontrolować, jak ja wyglądam. Pojechałam do ambasady zaraz po godzinie 9 i nie wiem, czy to był błąd, ja chyba tego błędem nie nazwę, ale ja nie przygotowałam wcześniej tego wniosku, co trzeba go wypełnić, miałam tylko ze sobą dokumenty. I w sumie bardzo dobrze, że go wcześniej nie wypełniłam, ponieważ są tam w tym wniosku niektóre różne niespójności, że tak to ujmę. Na przykład pytają was o sponsora. Czy macie sponsora, który wam zapłaci za wycieczkę? W każdym razie jest pole, które pyta o tego sponsora, a to po prostu chodzi o osobę zapraszającą. Na przykład gdybyście byli zapraszani do jakiejś rodziny, nie wiem, coś tam, czy na uniwersytet, to po prostu tam trzeba to wpisać. Przyniosłam ze sobą niesamowicie dużo dokumentów, bo nie wiedziałam, czego będą potrzebować w tej ambasadzie, a tak naprawdę potrzebowałam tylko listu polecającego od jakiegoś nauczyciela, potrzebowałam Certificate of Admission, jakieś tam różne rzeczy, które wysyłają wam po prostu wasze uniwersytety, ale żadnej umowy nie trzeba było przynosić, więc wszystko tak naprawdę jest... To jest moja pomada. Ogólnie to też jest taka sprawa, że jak ja aplikowałam wczoraj był 20 lipca, tak mi się wydaje. Nie, wczoraj był 18 lipca i pan powiedział, że mają w tym momencie bardzo dużo wniosków. Więc mimo tego, że na stronie i ogólnie zazwyczaj ta wiza, zaakceptowanie jej, ogólnie wydanie jej, to zajmuje dosłownie 5 dni roboczych, to teraz powiedział, że zajmie co najmniej 10. Więc jeżeli nagle bym sobie ubzdurała, że chcę jechać jakoś bardzo szybko i bym zaaplikowała o tę wizę w tym momencie, to mógłby być problem. Ja już zabukowałam swoje bilety i jadę 25 sierpnia, więc musicie zapamiętać tą datę, bo od wtedy będzie się pojawiać content na moim kanale, mam nadzieję regularnie. Jak wspominałam w ostatnim filmiku, będę aplikować na Academic. Jeżeli was to również interesuje,
to aplikacja na Akademik nie jest taka prosta, jakby się wydawało, ponieważ oni potrzebują dość sporej ilości dokumentów potwierdzających wasz stan zdrowia. Między innymi musicie sobie zrobić RTG klatki piersiowej, żeby zobaczyć, czy nie macie gruźlicy. Oraz potrzebują waszych certyfikatów, nie wiem, zaświadczeń o szczepieniach, czy macie drugą szczepionkę na odrę, więc ja sobie myślę, że prawdopodobnie tą pierwszą też musicie mieć, żeby dotrzymać w ogóle drugą. To było bardzo logiczne, Zuzia, nie mam pojęcia, dlaczego ty to powiedziałaś. Więc jeżeli któryś z was jest antyszczepionkowcem, to możecie się pożegnać z akademikiem w Korei, ponieważ po prostu go nie dostaniecie. Właśnie z tego powodu, że potrzebne jest to zaświadczenie. Co jest jeszcze dziwne, te zaświadczenia muszą być w języku angielskim. To, że te dokumenty powinny być po angielsku, to jest zrozumiałe, ale nie mam pojęcia, w jaki sposób tak naprawdę można przetłumaczyć przysięgle to. Bo trzeba by było robić te tabelki od początku i w ogóle... Ja nie wiem, w każdym razie potrzebujecie również osobnego certyfikatu waszego zdrowia, co wam wystawi tak naprawdę każdy lekarz, że po prostu jesteście zdrowi w mniejszym czy większym stopniu. Czy ja coś muszę jeszcze wspomnieć o tej wizie? Tak naprawdę mogłabym jechać po tą wizę sama, aczkolwiek przez to, że studiuję w Anglii, to nie byliśmy jakby doinformowani, jeżeli chodzi o to, czego tak naprawdę potrzebujemy do tej wizy. No i ambasada u nas też nie była pewna tak naprawdę, czego potrzeba, więc połowa z tego to było domyślanie się, dlatego ja po prostu miałam strasznie dużo dokumentów razem ze sobą, jak tam poszłam, ponieważ nie wiedziałam, co jest potrzebne, a co nie. Plus jeszcze poszłam z moim tatą. Dlaczego poszłam z moim tatą, mimo tego, że mam 21 lat i takie sprawy powinnam załatwiać sama? Chodzi o to, że doszły mnie słuchy od pewnych osób, które były już w Korei, że żeby zaaplikować o wizę potrzebny jest wyciąg z konta, na którym pokazane jest, że macie wystarczające środki do życia w Korei. No i zazwyczaj ta kwota cyrkuluje mniej więcej w obrębie 10 000 dolarów. Ja takich pieniędzy niestety nie posiadam, ale że po prostu takich pieniędzy nie posiadam. Gdyby taka potrzeba była, to myślę, że rodzice mają o wiele większą sposobność i możliwości, żeby w ogóle poświadczyć, że macie takie pieniądze na utrzymanie. Ale to wszystko zależy od tego, na jaki uniwersytet aplikujecie, bo większość uniwersytetów po prostu nie wymaga takiego wyciągu z konta, co się dobrze składa. Powiem jeszcze tak, że tak jak myślałam, że ta ekscytacja tak naprawdę zostanie ze mną już do końca, w sensie do samego wyjazdu, to w tym momencie ta ekscytacja trochę zamienia się w stres, bo jednak nie ukrywajmy, jest to duża zmiana w moim życiu. Jeszcze do mojego wyjazdu, ponieważ nie chcę was jakby zanudzać takim trochę bezsensownym contentem na tym kanale. Tak naprawdę to w tym momencie już się nic nie będzie działo ciekawego, ale na pewno będzie jakiś tam filmik z tej mojej podróży i w ogóle może update'nę was o tym, czy dostałam akademik, czy nie. Jeżeli nie, to do zobaczenia za miesiąc. Tak jak już mówię w każdym filmiku, zapraszam was do śledzenia moich social media. Tam, nie wiem, Instagram podam. Instagram to jest po prostu Zuza Frymark. Uwaga, zobaczymy, jak ta grzywka będzie wyglądać w tym momencie. Wow! O Boże! Ona nie jest taka krótka. Ona
nie wygląda w ten sposób. Chyba muszę ją wyprostować trochę. Zapraszam Was w takim razie do śledzenia moich... Zapraszam Was wtedy do subskrybowania i lajkowania i dajcie znać, czy Wam się podobało. I w ogóle zapraszam Was na mojego Instagrama i no.